Witajcie kochani na moim kanale. Już za chwilę zaczyna się kwiecień, a więc to najwyższy czas, aby sprawdzić, jakie nowości pojawiły się w IKEA na kwiecień 2025. Najpierw wspólnie obejrzymy nowe zapachy świec, nowe świeczniki, wazony i doniczki, potem lampy i akcesoria kuchenne, a na koniec zobaczymy nowe meble. Dlatego koniecznie oglądajcie do końca. Zaczynamy! Jak pachnie początek lata? Oczywiście truskawkami. I w IKEA pojawił się zupełnie nowy zapach świec. Te świece z tej serii pachną lodami waniliowymi i truskawkami. Świeca zapachowa w takim ozdobnym szklanym pojemniku kosztuje 20 zł i pali się 45 godzin. Obok mamy świecę troszkę mniejszą w takim przeźroczystym szklanym pojemniku i ona kosztuje 9 zł. Ta świeca będzie się palić 25 godzin. No i mamy też tea lighty, 30 sztuk za 10 zł. I kolejny nowy zapach to świeca o zapachu mimozy z cytrynową nutą. To kolejny zapach przywodzący na myśl późną wiosnę oraz wczesne lato. Jak widzicie, dopiero kwiecień, a w IKEA już myślimy o wakacjach. Ceny są takie same jak w przypadku świeczek truskawkowych, czyli ta największa świeczka kosztuje 20 zł, ta w szklanym pojemniku 9, a tea lighty 10 zł. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich wielbicieli jabłkowego zapachu świec z IKEA, bowiem teraz poszerzyła się znacznie kolekcja, jeśli chodzi o świece o tym właśnie zapachu. Świeca w ceramicznym pojemniku kosztuje 15 zł i pali się 25 godzin. Ta w szklanym pojemniczku przeźroczystym kosztuje 10 zł i pali się 40 godzin, ale możemy kupić też taką mniejszą, która pali się 20 godzin i kosztuje 8 zł. Do tego w tejże kolekcji mamy również takie blokowe świece w różnych kolorach. 3 sztuki kosztują 25 zł. No i jest tutaj oczywiście też klasyk top seller za zaledwie 3 zł, taka malutka świeczka, która pali się 12 godzin. No i w zestawie pojawiły się także tea lighty, 30 sztuk za 10 zł. Te tea lighty na pewno pięknie będą się prezentować w takim świeczniku, który przypomina kostkę lodu. Świecznik ten kosztuje zaledwie 13 zł. Wśród nowości pojawił się też taki zabawny świecznik na tea lighty, który nie wiem jak Wam, ale mi przypomina takie koło ratunkowe, a więc niewątpliwie kojarzy się ten świecznik z wakacjami, no i nawiązuje do takiego marynarskiego stylu. Świecznik kosztuje 15 zł. Wazon w kolorze świeżej wiosennej zieleni 25 zł. Jego wysokość to 17 cm. Wazon o nietypowym kształcie kosztuje 50 zł. Jego wysokość to 28 cm. Jest w kolorze intensywnego granatu, no i przyznajcie sami, wygląda naprawdę bardzo oryginalnie. Wazon, który jednocześnie może służyć za konewkę, kosztuje 18 zł. Jest w kolorze intensywnego granatu, ale wcześniej dostępny był również w kolorze jasno-niebieskim. W niektórych sklepach można jeszcze znaleźć ostatnie sztuki w tymże kolorze.
Dokładnie rok temu na wiosnę w IKEA pojawiła się nowa kolekcja o nazwie Daxius. W tym roku powróciły osłonki na doniczki z tejże właśnie kolekcji i możemy kupić mniejszą o średnicy 12 cm za 20 zł w kolorze ciemnozielonym albo większą o średnicy 15 cm za 25 zł. Ta beżowa osłonka doniczki to również nowość w IKEA. Kosztuje 13 zł, jej średnica to 12 cm, ale można też kupić większą za 40 zł, która ma 19 cm średnicy. Przepiękna osłonka na doniczkę w kolorze morskiego błękitu ze złoto-brązowymi detalami, albo jest też z tej samej kolekcji w kolorze szarym, która troszkę przypomina taki piasek. Obie mają 12 cm średnicy i kosztują prawie 20 zł, ale można też kupić troszkę większą i troszkę mniejszą. Bardzo fajna nowość, mała przenośna lampka LED za zaledwie 35 zł. Jest na baterię, więc nie musimy się martwić okablowaniem. Przepiękna lampa stołowa, której podstawa wygląda jak wazon. Lampa kosztuje 170 zł. Lampa stołowa za 100 zł, bardzo elegancka, pasuje do wnętrz w tradycyjnym stylu. Do wyboru jest taka w kolorze mosiądzu lub niklowana. Bardzo oryginalna lampa o strukturze przypominającej papier, ale wykonana została z syntetycznego materiału, który podobno jest trwały, ale miękki. Kosztuje 70 zł. W opisie lampa ta ma przypominać kwiat, ale mi jakoś przypomina sowę, nie wiem dlaczego. Kolejna wiosenna nowość to ta lampa o nowoczesnym wyglądzie i ponadczasowym wzornictwie. Dostępna jest w kolorze białym lub antracytowym. Kosztuje 150 zł. Ewidentnie zbliża się sezon piknikowy, bowiem w ofercie IKEA pojawiły się torby chłodzące. Ta na przykład kosztuje 50 zł. Pasek na ramię sprawia, że jest wygodna do noszenia, a na bocznej ściance ma taką dodatkową kieszonkę na różne rzeczy. Jest też znacznie większa torba, taka już naprawdę porządna, za 80 zł. Ma oddzielne przegrody, które utrzymują świeżość jedzenia, idealna na piknik lub nawet na zakupy. Izolowana przegroda zamykana na boczny suwak utrzymuje niską temperaturę zawartości przez 4 godziny. A jeśli chcesz przedłużyć ten czas, to oczywiście możesz dokupić wkład do lodówek turystycznych. Górna przegroda ma kieszenie i elastyczne paski, które ułatwiają organizację przechowywanych rzeczy. W 2 dużych bocznych kieszeniach z materiału siateczkowego i przedniej kieszeni z kolei zmieścisz wszystko, co chcesz mieć pod ręką. I najmniejsza torba chłodząca za 40 zł. Poręczna akurat przyda się na przykład na plażę. Wkład do lodówki turystycznej za 4 zł. Może być również używany z torbami chłodzącymi. Pojemnik na przybory kuchenne wykonany z kamionki kosztuje 40 zł i należy do tej kolekcji, którą pokazywałam Wam w ostatnim odcinku. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, link do niego znajdziecie w górnym rogu ekranu oraz oczywiście w opisie do tego filmu. Mata do suszenia naczyń za 20 zł. Jest wykonana z kauczuku termoplastycznego, dzięki czemu nie przesuwa się po blacie. No i jest bardzo elastyczna, można ją zawiesić na haczyku albo złożyć na płasko i przechowywać w szafce. Malutki koszyczek o wymiarach 20 na 15 cm za zaledwie 3 zł. Pomoże uporządkować drobiazgi zarówno w szafce łazienkowej, jak i na biurku. Bardzo ładna, kolorowa torba na zakupy za zaledwie 5 zł, którą można złożyć
w załączoną kieszeń, dzięki czemu mieści się ona w każdej torebce. Torba do sortowania odpadów za 20 zł. Ma w środku przegrodę, co ułatwi segregowanie suchych odpadów, albo możesz ją wykorzystać na przykład na pranie i dzielić pranie na poszczególne kolory dzięki właśnie tej przegródce. Po złożeniu na płasko torba zajmuje bardzo mało miejsca. Wykonana jest z tworzywa sztucznego, ale dzięki temu, że ma taki beżowy kolor, to z daleka wygląda jak taka ładna, płócienna torba, no ale oczywiście płócienna nie jest. Podnóżek ze schowkiem za 80 zł. Wykonany jest z wodoodpornego tworzywa, więc nadaje się do łazienki. Możesz w nim sortować pranie, albo możesz go ustawić w przedpokoju i trzymać tam czapki i szaliki. No to teraz czas na meble. Na początek budżetowa szafka pod umywalkę. Kosztuje zaledwie 80 zł i wykonana jest ze sztucznego tworzywa. No ale zobaczcie, ma taką półeczkę z przesuwanymi drzwiczkami. Jeżeli chcemy naprawdę bardzo tanio wyposażyć łazienkę, no to proszę bardzo, mebel idealny. Spójrzcie, jakie designerskie krzesło w intensywnie żółtym kolorze. Kosztuje 400 zł. Krzesło to dostępne jest również w kolorze okleiny brzozowej. Wspornikowa konstrukcja krzesła gwarantuje, że bardzo wygodnie się na nim siedzi, a delikatne ugięcie i pewna elastyczność ramy sprawi, że krzesło dopasuje się do postawy Twojego ciała. Na pewno znacie serię mebli o nazwie Eket, ale teraz pojawiła się nowość, półka na multimedia, która ma jedne uchylne drzwiczki oraz miejsce na okablowanie. Dostępna jest w kolorze białym lub orzechowym. Kosztuje 280 zł. Ten stolik nocny za 350 zł pochodzi z zupełnie nowej kolekcji meblowej, która jest inspirowana wzornictwem z lat 50. i zachwyca funkcjonalnością oraz ciepłym orzechowym odcieniem. Wózek wykonany z sosnowego drewna za 250 zł. Krawędzie na każdej z półek zabezpieczają Twoje przedmioty przed spadnięciem. A teraz mam dla Was super informację, którą koniecznie muszę się z Wami podzielić. Otóż znowu dostępna jest ta składana miska w IKEA. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, to kiedyś wspominałam o tej misce i mówiłam, że wszystkie się momentalnie wyprzedały. Dlatego teraz mam dla Was super news. Miski są znowu dostępne. Jeżeli chcecie je nabyć, to biegnijcie do IKEA, nie czekajcie. Ja już taką miskę kupiłam. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy obejrzeli ten odcinek do końca. Jesteście najlepsi. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze pod filmami. Uwielbiam je czytać, uwielbiam z Wami rozmawiać. Napiszcie mi koniecznie, jak podobały Wam się te nowości. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę pod tym filmem, a wszystkich tych, którzy mnie jeszcze nie subskrybują, zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby zasubskrybować ten kanał. Dzięki temu nie ominie Was żaden kolejny odcinek. Także do usłyszenia w następnym. Pa, pa!